Cześć wszystkim, a dzisiaj mamy przyjemność gościć u siebie Ewę Borowską. Witamy Cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim, pozdrawiam. Mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie i o tym, co robisz? Więc jestem obecnie doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim, właściwie we współpracy też z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i zajmuję się badaniem takich, ja to nazywam kosmicznych glonów, ponieważ są z terenów wulkanicznych, gdzie panują bardzo szczególne warunki, ale zajmuję się nie tylko glonami, również innymi mikroorganizmami, takimi jak bakterie czy archea, które właśnie występują na takich terenach. A właściwie jaki kierunek studiowałaś i co polecałabyś właśnie dla osób, które są zainteresowane kosmosem i chciałyby się tym zajmować w przyszłości? Ja zaczęłam swoją przygodę właściwie z astrobiologią. Od około 2 lat zajmuję się astrobiologią. Natomiast jeśli chodzi o studia, to na samym początku studiowałam zootechnikę na SGGW, więc to w ogóle nie było związane, że tak powiem, z kosmosem, ale na moich studiach byłam bardzo zainteresowana ssakami morskimi. Właściwie całe studia też na SGGW skupiały się wokół ssaków morskich. Wyjechałam na różne staże, wyjeżdżałam między innymi do zoo, do ośrodków, które zajmują się badaniem delfinów. Związałam raczej swoją przyszłość z badaniem morświnów i generalnie delfinów. Potem dostałam się na oceanografię, na studia magisterskie. Natomiast na oceanografii bardzo interesowały mnie procesy geochemiczne i to, co się dzieje pod powierzchnią bardzo głęboko w oceanach. I to było takie drugie moje zainteresowanie oprócz ssaków morskich, ale jakby nigdy nie przykładałam do tego aż tak uwagi. No i później, jak dostałam się już na doktorat na Uniwersytet Warszawski, to szczególnie zainteresował mnie właśnie temat tych glonów wulkanicznych. I na samym początku też, jeśli chodzi o same glony, to miałam zajmować się odzyskiem, tudzież nie tyle odzyskiem, co bardziej czyszczeniem wody, czy też komponentów kwaśnych, ponieważ te glony żyją na terenach kwaśnych, między innymi metali ciężkich. No ale w międzyczasie poznałam różnych ludzi, którzy też są związani z kosmosem. No i jakoś to się potoczyło, że po prostu stwierdziłam, że może te glony są na tyle fajne, że można je zastosować również w podboju kosmosu. I to tak się zaczęło. Natomiast pytanie było, jaki kierunek bym wybrała, tak? To ja może powiem tak, ja nie żałuję żadnych swoich wyborów. Najbardziej cieszył mnie kierunek oceanografia, ponieważ tam się nauczyłam bardzo podejścia interdyscyplinarnego. Nie mówię tutaj teraz do wszystkich, żeby studiowali oceanografię, ale myślę, że osoby, które studiują chemię czy biologię, nie wiem, biotechnologię na przykład, spokojnie się odnajdą również w astrobiologii, bo przekrojowo to są też dziedziny, w których no, musimy być interdyscyplinarni, bo mimo że uczymy się biologii, to musimy oczywiście wokół biologii poznać inne procesy chemiczne, geologiczne, fizyczne, więc to wszystko jest jakby, każda dziedzina ścisło jest ze sobą powiązana. Jasne. I właśnie ostatnio widziałyśmy ogłoszenie, że dostałaś się na staż do NASA. I jak to się stało i czym się będziesz tam zajmować? To się stało nieoczekiwanie w sumie. To znaczy nie mówię, że droga była łatwa, ale no poznałam, tak jak mówię, przez ten ostatni rok bardzo dużo osób, które są związane nie tylko z Ames Research Center, ale również z JPL. Moja koleżanka pracuje w JPL, tu w różnych wywiadach mówiłam na ten temat, ona zajmuje się akurat innymi ekstremofilami, izolowanymi z clean roomów, to są grzyby i to mnie zainteresowało, że właśnie jeżeli ona robi też takie rzeczy, dlaczego nie można tego robić na glonach? Później zaczęłam to śledzić w internecie, w artykułach i faktycznie bardzo dużo osób robi badania na glonach dotyczące właśnie tych warunków kosmicznych i wpływu tych warunków kosmicznych na te organizmy, nie tylko na bakterie, ale jak widać na glony również. No i właśnie potem
jakby poznawałam coraz więcej ludzi. Napisałam do odpowiednich osób. W ogóle na staż miałam pojechać w ogóle całkowicie gdzie indziej i pewna osoba też ze Stanów pokierowała mnie, że może jednak, jeżeli myślę nad tym, żeby pracować nad tymi warunkami kosmicznymi, że warto może jednak złożyć do NASA. No i poleciła mi osobę, która ewentualnie mogłaby być moim superwajzorem tam. No i jakoś tak zaproponowałam mój pomysł badania aerozoli nad terenami wulkanicznymi. Myślę, że to się na tyle spodobało, że no, osoba powiedziała, że ten mój potencjalny właśnie wcześniej supervisor powiedział OK, nie ma żadnego problemu, dostałam list polecający i właściwie to się tak zaczęło, ponieważ tam jest odpowiednio oczywiście do Fundacji Kościuszkowskiej odpowiednia procedura, musimy złożyć odpowiednie dokumenty. No i przeszłam pierwszy etap, o którym dowiedziałam się w grudniu, że dostałam się do drugiego etapu i w lutym miałam właśnie drugi etap i z powodzeniem po miesiącu dostałam odpowiedź właśnie niedawno, że dostałam ten staż. To naprawdę niesamowite i gratulujemy Ci serdecznie tego stażu w NASA. Dziękuję bardzo. I jesteś też w grupie InSpace, prawda? Czym się tam zajmujecie, co tam robisz i jak to się stało, że tam dołączyłaś? Do grupy InSpace, którą serdecznie pozdrawiam, bo to jest najbardziej bliska memu sercu grupa taka kosmiczna, zwariowanych ludzi. Oprócz tego, że należy również do Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, gdzie też mamy bardzo wielu zakręconych ludzi na temat kosmosu. Ale InSpace jest o tyle szczególne, że po prostu tam jestem jakby blisko z tymi moimi znajomymi no i myślę, że jesteśmy bardzo zgraną grupą, dogadujemy się, nadajemy na tych samych falach. Do grupy dołączałam rok temu, zaprosiła mnie koleżanka Justyna Pels, która jest naszym liderem i właściwie z Justyną poznałyśmy się na takim programie mentoringowym Top Minds z organizacji Fulbright i jakoś już na Top Minds miałyśmy wspólne tematy, ale wiadomo, że na takich kursach, na tego typu spotkaniach jakby nie ma szansy aż takiego bliskiego poznania i omówienia tematów. No i później jak zaczęłyśmy rozmawiać, to jakoś tak po prostu wyszło. Bardzo chciałam też dołączyć do tej grupy, bo naprawdę robią bardzo fajne rzeczy. Na skalę światową, jak nawet nie więcej, bo naprawdę uważam, że nasz zespół ma bardzo duży potencjał. No i tak to się zaczęło, tak dołączałam do naszej grupy. Czyli też tak właściwie przypadkiem. Nieźle. To troszeczkę tak, troszeczkę przypadkiem, ale wcześniej się poznałyśmy, tak. Super. Też zauważyliśmy, że właśnie w grupie InSpace każda osoba zajmuje się innym tematem, innym działem. Czym dokładnie się zajmujesz? Tak dokładnie już po prostu. To znaczy, tak, ja jestem jakby od tej strony bardziej, powiedzmy, biologicznej. Może nie powiedziałabym dokładnie inżynieryjnej, bo mamy o wiele lepszych inżynierów, którzy skończyli zresztą Politechnikę też wrocławską, nie tylko Politechnikę wrocławską, ale mamy też ludzi z Rzeszowa na przykład, z Łodzi, z Poznania. Chodzi mi o to, że po prostu tutaj jakby supportuję pod tym względem bardziej biologicznym. Natomiast tak jak powiedziałam, podejście musi być całkowicie interdyscyplinarne, więc to, że myślę biologicznie, to nie znaczy, że jakby tylko dostarczam pomysłu biologicznego, bo muszę myśleć od strony konstrukcyjnej również, jakby to wyglądało, ponieważ jakby wszystko tutaj, jeżeli chodzi o konstruowanie takiej bazy, no miesza się interdyscyplinarnie bardzo. I tutaj mogę powiedzieć, że takie konkursy właśnie pokazują to, jakie podejście mają różne osoby i czy są faktycznie ukierunkowane na jedną rzecz, czy mają właśnie podejście takie bardziej interdyscyplinarne. Mhm. I właśnie jako grupa też osiągnęliście wielki sukces, ponieważ otrzymaliście 4. miejsce w konkursie na temat stworzenia bazy na Księżycu. Tak. Tak, no właśnie, dużo się tam właśnie mówiło też o algach w tym projekcie, dlatego chciałbyśmy się zapytać, w jaki sposób dokładnie były one przez Was użyte w tej bazie. Mhm. No my zaproponowałyśmy z koleżanką Magdaleną Łabowską, pozdrawiam też Madzie z Politechniki Wrocławskiej, właśnie inżyniera zresztą, która zajmuje się hydrożelami. I tutaj troszeczkę manipulowałyśmy tym, co wiemy. Ja jakby podpowiadałam te rzeczy związane z glonami, że możemy
nie tylko glony, ale generalnie mikroorganizmy użyć właśnie jako taki support do bazy, ponieważ tak jak wiemy, musi być to szczelna baza, tak? Więc jakiekolwiek ubytki tlenu, jeżeli stanie się cokolwiek w takiej bazie, no to musimy mieć jakiś dodatkowy support, żeby na niej przetrwać. I takim supportem okazują się właśnie i przychodzą nam z pomocą właśnie mikroorganizmy. Nie tyle rośliny też, tak, bo rośliny są bardzo ważne również w produkcji tlenu, natomiast glony są o tyle ciekawymi organizmami, że produkują go bardzo szybko i rosną bardzo szybko. Wraz ze wzrostem po prostu produkują nam duże ilości tlenu. Inne mikroorganizmy beztlenowe i tlenowe typu bakterie potrafią nam oczyszczać wodę z różnych na przykład wodę czy inne odcieki ze substancji szkodliwych. Natomiast nigdy takie organizmy nie działają w pojedynkę i właśnie ważne jest tutaj to, żeby używać miksu takich mikroorganizmów, żeby używać ich potencjału jak najlepiej. I właśnie na tym polegał ten support, że w momencie, gdyby te inżynieryjne systemy troszeczkę nas zawiodły, to zawsze mamy dodatkowy, inny support. Ale myślę, że to nawet nie musi być taki support, który jest wynikiem tego, że coś się stanie w takiej bazie, tylko po prostu dodatkowo wzbogaca nie tylko przestrzeń, bo jak widziałyście zapewne nasze zdjęcia bazy, również chodzi tutaj o walory estetyczne i to, jak czujemy się w takim środowisku, bo wiadomo, że lepiej będziemy się czuć gdzieś, gdzie będzie zielono-kolorowo, niż w samej szarej bazie, prawda? Więc myślę, że to też ze względu na taki komfort dla życia psychicznego, ponieważ tam nie możemy sobie tak normalnie wyjść na zewnątrz, na podwórko i oglądać roślin, prawda? Więc to jest też ten aspekt. I kolejny aspekt to jest też może wymyśliłyśmy takie dodatkowe panele naścienne, które mogą być wymieniane potem wraz ze wzrostem tych glonów, jeżeli już glony rosnąc są bardzo zielone, wymieniamy po prostu, to się nazywa taki pasaż, inokulacja do nowej przestrzeni, czyli mamy wodę, inokulujemy, czy tam inne medium i inokulujemy właśnie glony, zaszczepiamy je na warunki i one sobie znowu rosną, znowu mają pokarm i znowu nam wytwarzają tlen. Także takie panele zaproponowałyśmy głównie w pomieszczeniach sypialnych, żebyśmy miały dodatkową filtrację powietrza. Super. Wymieniłaś, nie wiem, czy wszystkie, może nawet wady alg, a jestem też ciekawa, czy były jakieś wady? Zawsze są wady takich systemów i trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie, akurat tutaj glony powiem, tak, nie będę mówić o bakteriach, ale jeśli chodzi o glony, to gatunki muszą być tak dobrane, żeby przetrwały właściwie każde warunki, które chcemy. Bo wiadomo, że jeżeli wybierzemy jeden gatunek, który na przykład optymalnie rośnie w 18 stopniach, czyli mamy stosunkowo zimną wodę, tak, i nagle zrobi się gorąco, no to taki gatunek nam nie przeżyje, albo przeżyje, ale będzie miał ograniczone możliwości rozwoju. No i właśnie tutaj to są takie wady, ale to nie tylko glonów, to są wady też dla roślin, bo rośliny też, jeżeli to nie będą, nie wiem, sukulenty czy palmy, to nie przeżyją nam warunków, jak nagle w bazie zrobi się 40 stopni, to rośliny, które potrzebują bardzo dużo wody, no to nie przeżyją nam też, prawda? Więc tutaj umiejętność wyboru tych gatunków jest bardzo ważna i właśnie tutaj ja też głównie zaproponowałam miks pod tym względem, że mamy różne warunki, od bardzo zimnych do ciepłych. Moje glony, którymi się zajmują, potrafią przetrwać nawet do 50 stopni, więc im się nic na pewno nie stanie, jeżeli nagle temperatura podskoczy. I co jest ważne, one są odporne na stresor nagły, czyli oprócz tego, że mogą się adaptować do niskich warunków, natomiast jeżeli temperatura podskakuje na przykład z 25 stopni nagle do 40, to też im się nic nie stanie. Dlatego tutaj uważam, że temperaturowy dobór organizmów też jest bardzo ważny. Na pewno, zdecydowanie. A jeszcze bardziej, gdybyśmy w te trudności mogły wejść, jakie najczęściej napotkaliście takie właśnie trudności podczas projektowania waszej bazy? I oczywiście tutaj, skoro zajmujesz się głównie biologiczną częścią czy algami, to o to pytam, ale też czy były to elementy bardziej techniczne, a może organizacyjne, ogólnie o całej bazie, albo gdybyś wolała powiedzieć o biologicznej części?
Tak, jeśli chodzi o projektowanie, to na pewno technicznie było ciężko dobrać nam materiał, który względnie długo wytrzyma, czyli powiedzmy rury, w których będą się znajdować te mikroorganizmy, i oprócz tego powinien być to materiał, przez który promieniowanie stricte słoneczne, tak, które będziemy im zapewniać, tutaj akurat zaproponowaliśmy LEDowe, z odpowiednim reżimem światła, który jest potrzebny glonom do optymalnego wzrostu. I tutaj właśnie był problem, myślę, że ja tutaj najbardziej myślałam nad tym, co wybrać, żeby było zarówno łatwe do transportu, też myślałam o tym, żeby nie było ciężkie, więc jeżeli chodzi o szkło, to raczej bym nie była za szkłem, chociaż w niektórych miejscach te panele mogą być szklane, bo to zależy od tego oczywiście, jaka grubość szkła i tak dalej. Natomiast mogą być ze specjalnego plastiku i myślę, że tak, to jest taki najlepszy. Jak na razie dla mnie to takie specjalne rury plastikowe spełniają takie, dają nam takie możliwości, że możemy po prostu umieścić, łatwo wyciągnąć, czyścić takie panele plastikowe. Oczywiście przeźroczyste mówimy tutaj, tak? Okej, więc powiedzieliśmy przed chwilą właśnie dużo o Księżycu, gdzie zajęliście w projektowaniu tej bazy 4. miejsce. Wcześniej był też Mars, z tego co kojarzę, dosyć też wysokie miejsce zajmowaliście. No i stąd bardzo nas ciekawi pytanie, czy zostajecie przy projektowaniu baz kolejnych planet, kolejnych ciał niebieskich, czy będziecie zajmować się czymś innym jako grupa InSpace? Więc stąd tak. Tak, to jest bardzo fajne pytanie i dziękuję za jego zadanie, bo na pewno chcemy robić bardzo dużo rzeczy, ale oczywiście wszystkiego nie można robić i oczywiście, że tak, planujemy inne bazy i taką najbliższym pomysłem jest zaprojektowanie takiej bazy w chmurach Wenus, żeby mogła się poruszać w chmurach Wenus, więc myślę, że tutaj będziemy się skupiać teraz na takim projekcie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ dużo się mówi o tym, że w tych chmurach na Wenusie jest dość sprzyjająca atmosfera. No i też można było to wyczytać na Twojej witrynie internetowej, że zajmujesz się właśnie badaniami dotyczącymi tych chmur. Na czym polega dokładnie Twoja rola? Jak wygląda ten projekt i jaki jest jego cel? Czyli stworzenie bazy, tak? Ale co dokładnie? Jak to będzie wyglądać? To znaczy akurat tam, gdzie ja jestem w tej grupie, której udało się wykryć fosfinę w chmurach, tam nie zajmujemy się może stricte projektowaniem baz i to jak bazy będą się poruszać. Tutaj raczej mówię o zespole InSpace. Natomiast jeśli chodzi o tą grupę wenusjańską, to ja jestem tam też od strony takiego biological engineer. Zajmujemy się wieloma aspektami, bo oczywiście przekrojowo również interdyscyplinarna grupa też z podejściem biologicznym, no ale wymyślamy różnego rodzaju opcje, jak to jest możliwe, że ta fosfina na przykład tam występuje i jak to będzie wyglądać lecąc tam, ponieważ są zaplanowane trzy loty, small mission, medium i large i jakby każda misja będzie miała tutaj bardzo duże znaczenie, bo każda misja jakby jest konstruowana w kierunku detekcji różnych, nie tylko substancji, ale tego, jak te warunki w tych chmurach Wenus wyglądają. Także może po tych misjach będę mogła powiedzieć więcej. A tak naprawdę, co mogą dać takie badania ludziom na Ziemi? W sensie wiedza o tym, co dzieje się na Wenus, będzie mieć jakieś przełożenie na naszą codzienność na Ziemi? Oczywiście, że tak. Zawsze takie badania mają przełożenie na to, co dzieje się na Ziemi, ponieważ ja akurat zajmuję się takimi analogami ziemskimi do planet. Ja głównie zajmuję się właśnie analogiem do chmur Wenus, adekwatnie do wulkanów i również Marsem. Tutaj chodzi głównie o rury lawowe, które są tworzone pod powierzchnią. I ja się zajmuję właśnie na Ziemi takimi analogami.
I ten najbliższy, który chciałabym właśnie przetestować, to są właśnie aerozole ziemskie i te, które znajdują się właśnie nad wulkanami, jak one wpływają chociażby na to, że nasza atmosfera się zmienia i jest odpowiednia cyrkulacja i te cząsteczki znajdują się w atmosferze. I to jest, jak my możemy się odnosić właściwie do innych planet? No właśnie tak, że badamy to, co dzieje się na Ziemi, bo nie jest nam łatwo, prawda, polecieć tak z dnia na dzień po prostu na Wenus i pobrać sobie próbki, ale adekwatnie do tego, co dzieje się na Ziemi i gdzie takie warunki ekstremalne występują, możemy to odnieść. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że te warunki są 100% identyczne, tak? Ale mniej więcej możemy skorelować to z tym, jak to wygląda na tych innych planetach skalistych, więc tutaj chodzi głównie też o aktywność wulkaniczną, o to, jakie procesy mogą występować, bo zapewne występują może procesy, o których nie mamy w ogóle zielonego pojęcia jeszcze, tak, które występują w danych warunkach akurat w tych atmosferach. Ale takie badania na innych planetach na pewno będą dowodzić tego, że te planety kiedyś były bardzo podobne na przykład do Ziemi, prawda? Kiedyś Wenus na przykład była możliwa do zamieszkania, posiadała oceany, tak samo jak jest to teraz na Ziemi, więc to jakby to, co badamy na innych planetach, zawsze przedkłada się na to, co jest na Ziemi, bo możemy wtedy my, analogicznie do tego, co dzieje się tam, pomyśleć, co było na początku u nas na Ziemi. Ja uważam osobiście, że takie badania mają jak najbardziej sens. Tak, zgadzam się, bo też w sumie dużo się mówi o tym, że Mars kiedyś był podobny do Ziemi, też najprawdopodobniej znajdowały się tam oceany, więc też na pewno te badania mogą pozwolić, co tam się wydarzyło i czy jest to możliwe na Ziemi, żeby z Ziemią stało się tak samo jak z Marsem, więc na pewno jest to bardzo potrzebne. No i kolejne pytanie jest już stricte, powiedzmy, do Ciebie, ponieważ masz już niesamowite doświadczenie w wielu rzeczach uczestniczysz, w wielu projektach. Jesteśmy bardzo ciekawe, co chciałabyś robić dalej w przyszłości? Jaki jest Twój taki ostateczny cel i marzenie? Nie mam ostatecznego marzenia. One pojawiają się w trakcie kariery naukowej i przychodzi do mnie bardzo wiele pomysłów, więc jak to się mówi, u naukowca mózg nigdy nie odpoczywa i to jest ten problem. Także jeśli chodzi o ostateczność, nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć o najbliższych planach. To jest na pewno obronić doktorat, to było takie moje marzenie i mam nadzieję, że mi się to uda w najbliższym czasie. No a później dostać się właśnie na tego wymarzonego postdoka i tutaj skupić się właśnie na badaniach tych analogów ziemskich do tego, jak to może być na planetach, na Wenus czy na Marsie. Ja głównie będę chciała na pewno zajmować tymi 2 planetami, a co będzie później, może jakieś księżyce w to wejdą, to jeszcze nie wiem, ale to są takie najbliższe plany. Jasne. Życzymy Ci spełnienia wszystkich swoich marzeń i dziękujemy Ci, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich naukowców, nienaukowców i wszystkich tych, którzy są zafiksowani na temat kosmosu. Tak, bardzo dziękujemy. Dziękuję.